Złudzenie szybkiego sukcesu. Wiesz, dziś każdy z nas ma w głowie jakieś marzenie. Dla jednego to własny biznes, dla drugiego piękne auto, dla kogoś innego wolność finansowa, albo po prostu poczucie, że nie musi się martwić rachunkami na koniec miesiąca. I to jest naturalne. Chcemy efektu końcowego, bo właśnie to nas motywuje. Ale problem w tym, że kiedy patrzymy na sukces innych ludzi, to widzimy tylko ten błyszczący moment. Zdjęcie na Instagramie, finał meczu, moment na podium albo artykuł w gazecie, że ktoś sprzedał firmę za miliony. Tylko że sukces w prawdziwym życiu rzadko wygląda jak te kilka sekund w świetle reflektorów. I to jest pułapka, bo my często porównujemy się do kogoś, kto jest na swoim etapie numer 200, a sami dopiero zaczynamy od zera. Widzimy, gdzie on jest dziś, ale nie widzimy, jak zaczynał, jakie błędy popełniał, ile razy chciał odpuścić, jak wiele rzeczy robił źle, zanim nauczył się robić je dobrze. I właśnie dlatego dziś chcę Ci pokazać, dlaczego sukces wymaga cierpliwości, bo jeśli tego nie zrozumiesz, to nawet nie dasz sobie szansy dojść do własnego efektu końcowego. Odpuścisz wcześniej. Iluzja szybkich efektów. Żyjemy w czasach, gdzie wszystko dzieje się szybko. Klikasz Netflixa, masz cały serial od razu. Kiedyś musiałeś czekać tydzień na kolejny odcinek. Dziś możesz obejrzeć cały świat w weekend. Zamawiasz jedzenie, pół godziny i kurier jest pod Twoimi drzwiami. Masz ochotę na rozrywkę. Scrollujesz TikToka i co 2 sekundy masz nowy filmik. Nową dawkę dopaminy. To nauczyło nas, że świat działa natychmiast. I teraz zobacz, skoro jesteśmy przyzwyczajeni, że wszystko mamy od ręki, to naturalnie zaczynamy oczekiwać, że z sukcesem będzie podobnie. Założę biznes i za miesiąc będę miał wyniki. Zacznę ćwiczyć i po 2 tygodniach zobaczę 6-pak. Nauczę się języka w miesiąc. Ale to tak nie działa. Sukces ma inną dynamikę. On jest powolny. Tak powolny, że często wydaje się, jakby nic się nie działo. Pracujesz, uczysz się, robisz, a efektów nie widać. I właśnie w tym momencie większość ludzi się wycofuje, bo nie widzi natychmiastowej nagrody. Sukces jako proces, nie wydarzenie. To jest jeden z największych mitów, że sukces to jedno wydarzenie, że nagle coś się stało i już jesteś wygrany. Ale prawda jest zupełnie inna. Sukces to proces. To setki, tysiące, a czasem nawet miliony małych kroków, które robiłeś, kiedy nikt nie patrzył. Spójrz na sportowców. Widzisz ich na podium, gdy zdobywają medal olimpijski. Widzisz 10 sekund biegu albo jedną walkę. Ale nie widzisz tego, że przez 10 lat wstawali o 5 rano, trenowali po 6 godzin dziennie, rezygnowali z imprez, znosili kontuzje i ból. Albo przedsiębiorca. Media pokazują, że ktoś sprzedał firmę za miliardy, ale nie pokazują 10 nieudanych biznesów wcześniej. Nie pokazują momentów, gdy musiał zostawić mieszkanie, żeby opłacić rachunki. Nie pokazują stresu, że pracownicy nie dostaną pensji, jeśli coś się nie uda. I to jest ten problem. My widzimy efekt końcowy i mówimy, wow, on miał szczęście. Ale nie widzimy, że ten sukces był budowany cegiełka po cegiełce przez lata. I to jest coś, co musimy zrozumieć. Sukces to proces, nie nagroda za kliknięcie. Dlaczego większość się poddaje? Wiesz, dlaczego tak niewielu ludzi osiąga swoje cele? Bo większość po prostu się poddaje. Nie chodzi o to, że są słabi, głupi czy leniwi. Często są naprawdę ogarnięci ludzie, którzy mieli świetny pomysł, ale zabrakło im cierpliwości. Problem polega na tym, że my mamy bardzo skrzywione wyobrażenie o czasie. Wydaje nam się, że coś powinno działać już po tygodniu, już po miesiącu, że skoro włożyłem tyle energii, to powinno się zwrócić. A prawda jest taka, że pierwszy rok to zwykłe budowanie fundamentów, a fundamentów nie widać. Jak stawiasz dom, to najpierw jest dziura w ziemi, potem beton, potem cegły i dopiero po czasie coś się wynurza. Ludzie poddają się, bo nie rozumieją, że porażki są częścią gry. Myślą, nie wyszło, czyli to nie dla mnie. A prawda jest taka, że nie wyszło teraz, że gdyby próbowali 10 razy, pewnie by się udało. Problem w tym, że 9 na 10 osób rezygnuje po pierwszym potknięciu. To trochę jak bieganie maratonu. Większość ludzi odpadnie na 10 kilometrze, bo boli, bo ciężko, bo mają wrażenie, że to nie ma końca. Ale ci, którzy biegną dalej, nagle po 20-30 kilometrach wchodzą w inny rytm.
tam właśnie zaczynają dziać się cuda. Dlatego sukces nie wymaga tylko talentu czy szczęścia. Sukces wymaga tego, żebyś nie wysiadł z autobusu przed przystankiem. Bo jeśli jedziesz i nagle wysiądziesz, nigdy się nie dowiesz, że może kolejny zakręt prowadził dokładnie do tego miejsca, o którym marzyłeś. Dlaczego porażki są częścią procesu? Jednym z największych mitów w naszym świecie jest to, że porażka równa się koniec. A prawda jest zupełnie odwrotna. Porażka równa się początek nauki. Zobacz, dziecko, które uczy się chodzić, upada setki razy, ale ono nie myśli. Może chodzenie nie jest dla mnie. No po prostu wstaje, próbuje dalej. A my, dorośli, nagle zaczynamy wierzyć, że jeśli coś nie wyszło za pierwszym razem, to znaczy, że to nie nasza droga. To jest totalna bzdura. Każdy wielki człowiek, którego dzisiaj podziwiasz, ma na koncie dziesiątki, setki porażek. Edison miał tysiące nieudanych prób, zanim zapaliła się pierwsza żarówka. Jordan nie dostał się do drużyny koszykarskiej w szkole średniej. Steve Jobs został wyrzucony z własnej firmy. Ale oni wszyscy traktowali porażkę nie jako sygnał, to nie dla mnie, tylko jako informację zwrotną. Porażka to GPS. Pokazuje ci, gdzie nie iść. Jeśli się boisz, nigdy nie znajdziesz właściwej drogi. Największym sekretem sukcesu jest to, że ci, którzy wygrywają, przegrali 100 razy więcej niż ci, którzy nigdy nie próbowali. Dlatego zamiast pytać się, co jeśli się nie uda, pytaj, co się stanie, jeśli się nie poddam. Bo jedyne, co naprawdę może cię zatrzymać, to twoje własne zrezygnowanie. Cierpliwość jako inwestycja. Zauważ, że cierpliwość działa trochę jak konto oszczędnościowe albo inwestycja. Na początku płacasz coś, swój czas, energię, naukę, godziny spędzone nad projektem i nie masz z tego prawie nic. Ba, czasem wręcz masz minusy, brak efektów, frustrację, poczucie, że nic się nie zmienia. Ale to właśnie działa jak procent składany. Jeśli nie zatrzymasz się w połowie, to w pewnym momencie zaczyna się magia. Najpierw rośnie powoli, jakby nic się nie działo, ale potem nagle przyspiesza i efektów jest coraz więcej. Ludzie z zewnątrz mówią, wow, on wystrzelił znikąd, a ty wiesz, że to wcale nie było znikąd, tylko efekt tego, że przez miesiące albo lata konsekwentnie dorzucałeś swoje cegiełki. Cierpliwość to taka waluta, w której większość ludzi nie chce płacić. Wszyscy chcą szybkiego zwrotu, tu i teraz. A ci, którzy naprawdę rozumieją proces, wiedzą, że czas to ich największy sojusznik. Popatrz na naturę. Zasadzasz drzewo i ono nie daje owoców w pierwszym roku. Trzeba kilku sezonów, zanim w ogóle pojawi się coś jadalnego. Ale jeśli podlewasz je i dbasz o nie, to potem daje ci owoce przez dziesięciolecia. Tak samo jest z twoim sukcesem. Jeśli będziesz cierpliwy, to w pewnym momencie twoja praca zacznie rodzić owoce, które będą karmiły cię przez lata. I widzicie, właśnie dlatego cierpliwość jest absolutnym fundamentem każdego sukcesu. Bez niej wszystko się sypie. Ale wiecie co? To dopiero początek. W następnej części opowiem wam, dlaczego tak wielu ludzi się poddaje i co robić, żeby samemu nie skończyć tak samo. To jest naprawdę kluczowe, więc lecimy dalej.